W 2015 roku mówiłem, że pudełko z FNAF 4 posiadało albo pluszowego Foxy'ego, albo maski starszego brata jego kolegów. W 2017 powiedziałem, że pudełko reprezentuje eksperyment i to była taka już jakaś satysfakcjonująca odpowiedź. Wszystkie 3 filmy lecą teraz na niepubliczne, ale linki będą dostępne w opisie. Już chwilę temu postanowiłem omówić FNAF 4 i to jest drugi odcinek z serii, w którym omówimy sobie pudełko. Mówiliśmy już o tekstach z trailera, które od ponad 5 lat nie rozumiemy i dziękuję za wasze komentarze. Pojawiło się dużo różnych przemyśleń i niektóre były naprawdę ciekawe. Tak jak ostatnio, nie zamierzam do końca dać konkretnej odpowiedzi, a bardziej rozgrzebać temat. Mamy 2 potencjalne odpowiedzi i jeden inny, dłuższy sposób do wyjaśnienia. Co wiemy o pudełku? To już tradycja. Mówiłem to w poprzednich filmach, powtórzę teraz jeszcze raz. Pudełko jest zamknięte na 2 kłódki. Po angielsku można je nazwać lock, padlock, co według mnie jest nawiązaniem do springlocków, sprężynowych animatroników. 2 złote zamki reprezentują 2 złote sprężynowe animatroniki. Pudełko z FNAF 4 symbolicznie reprezentuje sekret związany z Fredbear's Family Diner. To wciąż prawdziwe pudełko, ale jego wygląd ma swoje symboliczne znaczenie. Tak samo jak Immortal and the Restless. To prawdziwy serial, który Mike oglądał, ale ma swoje drugie dno i symbolicznie pokazuje Williama. To jest moja podstawowa interpretacja pudełka od 2015 roku i do dzisiaj jest taka sama. To naprawdę nie jest jakieś naciągane tłumaczenie, to jest prosty symbolizm. Od Scotta wiemy, że pudełko zawiera części złożone ze sobą. Dużo ludzi wyczytało z tych słów, że pudełko po prostu reprezentuje fabułę i tyle, ale nie ma to sensu. Pudełko to wskazówka do rozwiązania. Scott zdziwił się, że nie otworzyliśmy pudełka. Oficjalnie potwierdził teorię MatPata, że zawartość pudełka się zmieniła. FNAF World w pewnym sensie otworzył pudełko. Pliki gry potwierdzają, że pudełko miało być możliwe do odtworzenia. Nic nie popiera stwierdzenia, pudełko reprezentuje fabułę. Ale skoro zawartość pudełka się zmieniała, jest kilka poprawnych odpowiedzi. Mogą być do siebie bardzo podobne, a mogą być zupełnie różne, nie wiemy. Ale możemy znaleźć różne poprawne opcje, to co Scott miał na myśli podczas FNAF 4 i to co ma na myśli teraz. Tyle jestem w stanie powiedzieć o samym pudełku. Wcześniej patrzyłem na pudełko z jednej perspektywy. Uznałem, że wszystko odnosi je specyficznie do 1983 roku, do czasu ugryzienia, do czasu kiedy Mike był w tym pokoju. Może to pudełko powstało w tamtych czasach, ale teraz patrzę na nie bardziej jako na obiekt z 1993 roku. Na tą teorię zwrócił moją uwagę komentarz z poprzedniego odcinka. Nie mówił konkretnie o tym pudełku i trochę sobie dopowiedziałem, ale taki jest cel burz mózgów. Teoria mówi, że to co przyniosłeś do domu to wspomnienia, trauma. Mike wpuścił do domu swoją przeszłość, dlatego ma koszmary. Dzieciak nie wpuścił niczego do domu, zrobił to dorosły człowiek 10 lat później. Według teorii mógł przynieść do domu pudełko. Albo przyniósł przedmiot, który potem zamknął w pudełku. Może wyniósł coś z pizzerii, a może kiedy usłyszał Fungaja mówiącego o ugryzieniu, przypomniał sobie o czymś, znalazł to i przyniósł do swojego domu. Pudełko jest powodem jego koszmarów. Może żałuje, że w ogóle je przyniósł. Tekst niektóre rzeczy powinny zostać ukryte, przynajmniej teraz. Sugeruje, że w pewnym sensie ukrywa to przed światem. Ale to jest tylko odpowiedź na pytanie, co przyniosło jej do domu. To nie jest jeszcze odpowiedź na pytanie, co to pudełko oznacza. Jeżeli ta teoria jest poprawna, to daje nam po prostu szerszą perspektywę na pudełko. Ale wciąż musimy zrozumieć, co to pudełko reprezentuje. Inną interpretacją będzie FNAF World. Ta gra otworzyła pudełko. A przynajmniej pokazał nam render otwartego pudełka. I to nie jest tak, że we FNAF Worldzie nie ma żadnej fabuły. Scott przyznał, że fabuła jest, bo wspomniał, że żałuje, że ją wcisnął do tej gry. Coś tam jest. Jak teraz patrzę, będę musiał zrobić nową wersję mojego filmiku na temat FNAF Worlda. Pojawi się parę nowych informacji, a ja z 2016 roku też gadam głupoty. FNAF World jest niekanoniczną grą. Nie ma co się tutaj doszukiwać konkretnych połączeń z bazowym FNAF-em, ale niekanoniczna gra wciąż może mieć jakieś wskazówki i nic w tym dziwnego. Fazbear Fries dzieje się w innym świecie, ale ma na celu podpowiedzieć nam parę rzeczy. Z FNAF Worlda wiemy tyle, że wszystko co dzieje się w prawdziwym świecie ma wpływ na ten świat. To nie są te same postacie, to nie są żadne duchy, ale FNAF World przedstawia na swój sposób niektóre wydarzenia z kanonicznych gier. Po drodze wrzuca dużo innych rzeczy. Chippera, Scotta, a także depresyjną mobilną wersję, w której Scott się musiał wykrzyczeć. FNAF World w głównej mierze bardzo działa w kierunku Golden Victima, bo nawiązuje do składania z powrotem ugryzionego dzieciaka i zmierza do Happy's Day. Nie można tego prościej wyjaśnić, ale to temat na inny odcinek. Ale ciężko wyjaśnić, co miałoby to otwarte pudełko reprezentować, bo nie pojawia się w samej grze. Znaleźliśmy je tylko i wyłącznie w plikach. Oczywiście możliwe, że nie znaczy nic większego i skorzycił to tylko dla trolla, ale jeżeli coś znaczy, wydaje mi się, że chodzi właśnie o Happy's Day. Ta gra ma swój wątek 4. poziomu glitcha. Jeżeli wejdziesz tak głęboko w kod i jeszcze utopisz się w rzece, znajdziesz obrazek, który gra nazywa Happy's Day. To jest ukryty najgłębiej w grze, jak to tylko możliwe. No i otwarte pudełko też znajduje się głęboko, bo tylko w kodzie gry, a nie nigdzie w samej grze. Jeżeli to jest poprawne wyjaśnienie, to pudełko reprezentuje Happy's Day. Mówi, że Mike będzie próbował dać swojemu bratu spokój, uratować go.
Tekst mówi, że niektóre rzeczy powinny zostać ukryte póki co. Mówi, że pudełko zostanie kiedyś otworzone, kiedyś będzie potrzebne. To by miało sens na swój sposób, ale ogólnie nie wiem, nie przekonuje mnie mocno. To jest inna interpretacja, bo nie wydaje mi się, żeby Happy's Day był powodem koszmarów Mike'a. Opcjonalnie, Mike nie ma związku z pudełkiem i to marionetka jest jego właścicielką. To już by się budowało w zupełnie inną interpretację. Trudne pytanie, ale to są takie dwa możliwe rozwiązania. Coś do przemyślenia. Ale mam jeszcze inny sposób na szukanie tej odpowiedzi. Jak Scott to ujął, musimy złożyć ze sobą części, żeby dojść do pudełka. Musimy znaleźć te wszystkie elementy, zebrać je w jedno miejsce i dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam wyjaśnić całe FNAF 4. Wydaje mi się, że najpierw rozwiążemy FNAF 4, a dopiero potem dostaniemy solidną, satysfakcjonującą bezpośrednią odpowiedź na pudełko. Scott według mnie zrobił naprawdę ciekawą zagadkę, nieźle się popisał, ale niestety ta zagadka jest zupełnie niezbalansowana. Tak niezbalansowana, że niedługo będziemy obchodzili jej 6. rocznicę. Łatwo dojść do złego wniosku, zatrzymać się na nim. Wydaje mi się, że Scott dał nam masę wskazówek, które musimy rozwiązać w odpowiedniej kolejności. To nie są puzzle, które rozwiązujemy to tu, to tam, ale bezpośredni ciąg logiczny. I Scott zasugerował nam błędne odpowiedzi, co znacznie utrudnia nam dokopywanie się do następnych punktów. Pokażę wam to na podstawie pierwszych dwóch. Pierwszy punkt to jest protagonista, a drugi punkt to są koszmarne animatroniki. Scott stworzył grę, która wydaje się opowiadać historię ugryzionego dzieciaka. I ta historia kieruje się prostym ciągiem logicznym. Zbiry znęcają się nad dzieciakiem, więc ma z tego powodu koszmary. Potworne bestie, które reprezentują dzieciaków, którzy się nad nim znęcali. Plusztrap też znajduje się w zestawie, bo nieumyślnie nastraszył go na ten temat jeden dzieciak i tyle. Prosta historia. Koniec. Jeżeli ugryziony dzieciak jest protagonistą, mamy ładne wyjaśnienie wszystkich koszmarów, poza samym typem, który dosłownie nazywa się koszmar, a on już jest trochę dalej. Nieważne, póki co. No ale teraz wszystkie te interpretacje są błędne, bo protagonista to Mike, starszy brat, a nie młodszy. W grze mamy słowa Fongaja, które słyszał tylko Mike w 1993 roku. Pokoje z gameplayu i z minigier są różne, to nie jest sypialnia młodszego brata. Jest też sporo podobieństw do FNAF 1, ale to po prostu symboliczne połączenie. Obecnie mamy też survival logbook, który jednoznacznie potwierdza, że to Mike miał koszmary. Starszy brat, a nie młodszy. A teraz znając poprawną odpowiedź na punkt pierwszy, kim są koszmarne animatroniki, czemu nas straszą, można uważać, że Mike przez lata obwinia się za to, co się wydarzyło, w końcu zabił swojego brata. Dlatego widzi te potwory, które reprezentują jego samego, reprezentują jego kolegów. Ale pojawia się problem, chaotyczna dodatkowa karta, którą jest plusztrap, którego nie da się w ten sposób wyjaśnić. Koszmary Mike'a w 1993 roku nie są spowodowane poczuciem winy. No przynajmniej nie całkowicie, bo plusztrap nie ma z tym wszystkim związku. Plusztrap pokazuje nam, że jest tutaj jakieś drugie dno. Nie zwracaliśmy nigdy dużej uwagi na plusztrapa, już bardziej ludzie się zastanawiali, czemu Nightmare BB jest kanoniczny, ale to on jest według mnie drugą wskazówką, istotnym elementem układanki. Plusztrap wciąż jest problematyczny, ale dzisiaj z innego powodu, jest podstawą teorii eksperymentu. Także na podstawie tych dwóch elementów widzimy, jak Scott działa. Stworzył dwa punkty, które ze sobą się łączą w prosty sposób, ale stworzył też błędne wyjaśnienie i na tej podstawie wyjaśnił drugi punkt w błędny sposób. Nie jesteśmy w stanie zwrócić uwagi na plusztrapa, dopóki nie zrozumiemy, że ugryziony dzieciak nie jest protagonistą. Musimy rozwiązać tę zagadkę po kolei. Najpierw punkt pierwszy, potem punkt drugi. I przez długi czas myślałem, że teoria eksperymentu to coś, co Scott zmienił w Sister Location. Zawartość pudełka się zmieniła i to mogło być właśnie to. Ale plusztrap już coś sugeruje. Robił to zanim powstało Sister Location. Za koszmarami od początku kryło się coś więcej. I plusztrap, według mnie, kieruje nas do Williama. Kto stworzył ten korytarz i umieścił tam Mike'a? Mamy tylko jednego podejrzanego. Dlatego plusztrap sugeruje, że William jest ojcem dwóch braci. Co z kolei sugeruje, że William kontroluje dzieci przy użyciu zabawek i oznacza, że Pluszber też jest dziełem Williama. To mogą się wydawać na ten moment oczywiste rzeczy. Wiemy to z innych źródeł, ale wydaje mi się, że tak Scott chciał, żebyśmy do tego doszli. Umieścił to w taki sposób we FNAF 4, żebyśmy to rozwiązali bez późniejszych dopowiedzeń. Wydaje mi się, że to jest drugi element układanki, cokolwiek William robi swoim dzieciom. Oczywiście nie znamy motywacji Williama. Czy eksperymentuje na swoich dzieciach, czy może to jakiś jego dziwaczny sposób opiekowania się nimi. Mieszkają blisko Fredbear's, często przychodzą do tej lokacji, a Mike raz zamknął swojego brata w pokoju ze sprzętem, więc William jest nie tylko ojcem, ale pewnie też właścicielem lokacji. Co ładnie łączy się z tym, co mówiłem na początku. Sekret ukryty za dwoma sprężynowymi animatronikami. Sekret Fredbear's Family Diner. Teraz wiemy już na pewno, że William tam rządzi, bo Sister Location pokazuje nam ogromną lokację Circus Babies w piwnicy Fredbear's Family Diner. Ale teraz musimy zrozumieć ten eksperyment, żeby pójść dalej. Następne kroki mogą obejmować np. śmierć ugryzionego dzieciaka, dziewczynkę, której kolor dialogów zgadza się z kolorem dialogów w ostatniej cutscence, ale wydaje mi się, że nie dojdziemy daleko, póki nie zrozumiemy eksperymentu. Potem przechodzimy do punktu trzeciego, może jakiegoś czwartego i ostatecznie dojdziemy do pudełka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dużo z tego, co tutaj powiedziałem, to raczej oczywiste rzeczy. Wiemy o tych rzeczach z innych źródeł. Sister Location potwierdziło, że Mike jest synem Williama i zasugerował eksperyment.
Survival Logbook potwierdził, że to starszy brat ma koszmary, ale wydaje mi się ważne, żebyśmy rozwiązali te rzeczy w taki poprawny sposób. Scott oczywiście dał nam te rzeczy, żeby pomóc w wyjaśnieniu FNAF 4, ale są one takie trochę bez kontekstu. Wydaje mi się, że jeżeli odkryjemy kontekst, jeżeli odkryjemy je po kolei we FNAF 4, tak jak to zostało pokazane, dojdziemy do czegoś. Musimy zebrać to, co wiemy, ale wyjaśnić to przy użyciu argumentów z 4. To próbuję zrobić. Wydaje mi się, że to, co do tej pory powiedziałem, to dosyć dobre argumenty z tej gry. Phone Call, potem Mike, potem Plushtrap, potem William, Plushbear, właściciel lokacji. Nie wiem, jak wyjaśnić eksperyment, ale kiedy go zrozumiemy, przebijemy się przez drugi wątek i przejdziemy już pewnie do ostatniej lub przedostatniej części FNAF 4. Tak mi się wydaje. Myślę, że ta dziewczynka ma dużą rolę. Może to Cassidy, kto wie. Powiedzcie, co wy widzicie w tym miejscu. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia jakiegoś komentarza, a ja odrobię parę innych odcinków i przy dobrych wiatrach następny większy film o FNAF 4 pojawi się na początku następnego miesiąca.